Ciekawe, czy można by się w kimś zakochać, jakby z nimi gadać tylko przez alfabet Morsa. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, kolejnego poranka i zapraszam na bardzo krótkie, oczywiście jak zawsze, jeszcze 5 minutek. Dzisiaj ciekawostka historyczno-wojenno-zbrojeniowo-szpiegowsko-wojskowa. Otóż, czytałem kiedyś o II wojnie światowej i o tym, w jaki sposób wywiad brytyjski rozkminiał, tak powiem, szyfry i hasła i tajemnice nazistów. Jak wiecie doskonale na pewno, to też słynna polska Enigma i tak dalej, Niemcy posługiwali się różnymi szyframi, kiedy podawali sobie wiadomości. I wywiad brytyjski miał całą ekipę oczywiście ludzi, którzy nasłuchiwali tych wszystkich rozmów. I znalazłem tam bardzo ciekawy fakt, który jest w ogóle jakiś niewiarygodny. Znaczy niewiarygodny w tym sensie, że bardzo wiarygodny, tylko że niesamowity. Była tam taka grupa różnych tych rozkminiaczy, tych szyfrów, którzy zanim się jeszcze, że tak powiem, nauczyli szyfru, czyli zanim rozumieli, o czym mówią ci, których podsłuchiwali, to nauczyli się rozpoznawać, kto z kim rozmawia. W sensie o co chodzi? Podawanie informacji, na przykład alfabetem Morsa, które polega na tym, że się oczywiście wciska, coś, żeby tam były te dźwięki dłuższe i krótsze, w sensie takie, podawane te częstotliwości, to każdy człowiek ma pewną specyfikę, że tak powiem, wciskania. Mimo że alfabet Morsa jest bardzo prosty, w takim sensie każdy dźwięk, znaczy może nie dźwięk, tylko każda litera ma odpowiedni układ, kresek i kropek. Mogłoby się wydawać, że za każdym razem powtarzane będzie dokładnie to samo. Nie jest tak, dlatego że niektórzy troszeczkę dłużej przytrzymują, na przykład wtedy, kiedy jest kreska, niektórzy robią jakąś przerwę przed kropką i tak dalej. Okazuje się, że po prostu mamy również w dotyku pewne charakterystyki, w sensie w różny sposób naciskamy, przytrzymujemy, my jesteśmy nerwowi i tak dalej. I byli tacy spece, nie ma się co oszukiwać, to były głównie kobiety, uważam, że to jest w ogóle ekstra, które nauczyły się rozpoznawać, jaki telegrafista siedzi po drugiej stronie. W takim sensie, kiedy tam powiedzmy miesiącami nasłuchiwały różnych kodów, to zanim się jeszcze udało rozszyfrować, o czym mówią, to już wiedziały, nadaje tam Heniek z Frankfurtu. Dlatego, że Heniek z Frankfurtu miał bardzo specyficzny sposób przytrzymywania długiej kreski. I na przykład zawsze w literce, nie wiem, tam A, czy w literce jakiejś innej, kiedy była kreska długa, to on trzymał trochę dłużej, albo nerwowo przeskakiwał na krótsze naciśnięcie. I te kobiety ponadawały w ogóle tym telegrafistom imiona, oczywiście nie znając ich, bo to były wymyślone. I potem już tak się wyrobiły, że po prostu doskonale wiedziały, kiedy kto nadaje, do kogo, kto z kim rozmawia. Mało tego, podobno nawet, takie są tam ciekawostki, że potrafiły wyczaić na przykład, że jeden telegrafista z jakąś telegrafistką z innego miasta z Niemiec to jest na przykład para. Dlatego, że w taki sposób rozmawiali, takie mieli jakieś sposoby właśnie komunikowania się, że dało się wyczuć pewnego rodzaju właśnie emocje, napięcie i tak dalej. Uważam, że to jest w ogóle niesamowite, że nie widziały tych ludzi, nigdy ich nie spotkały, znały tylko i wyłącznie przyciskane kropki i kreski, a były w stanie jakby poznać prawie że tą drugą osobę. Tak sobie nawet wyobraziłem, to rzeczywiście nie jest prawda, ale żeby na przykład, nie wiem, potem po wojnie, powiedzmy, że nastąpiłoby pojednanie, Brytyjczycy z Niemcami by się spotkali, ci telegrafiści z tymi szpiegami, którzy nasłuchiwali tych telegrafistów, by się spotkali i mieliby się rozpoznać, to właśnie byłoby tak, żeby sobie siedzieli i tamten by stuknął kilka razy i ona, to jest mój Heniek, bo właśnie tak stuka. Uważam, że to w ogóle bardzo fajna rzecz jest i rzeczywiście w ten sposób można by się chyba zakochać również przez telegraf, czy tam przez alfabet Morsa. Ale co by to miało znaczyć duchowo? Otóż, myślę, że w ten sposób można się nauczyć, szczególnie też względem zła, ale nie tylko, bo względem dobra też, ale myślę, że bardzo przydatne jest też względem zła, pewnego sposobu rozpoznawania zła, które w nas działa. Otóż można się nauczyć, nawet nie wiedząc dokładnie, właśnie jak ma na imię, jeżeli tak można powiedzieć, jakieś zło, które nas do czegoś tam nieustannie kusi, to można się nauczyć pewnej jego okoliczności działania, pewnego jego sposobu działania. Jeżeli zło to są też różne demony, które mają, właśnie, jakiś charakter, to one nas zawsze, słuchajcie, podchodzą w określony sposób. Że zło, które jest dosyć inteligentne, nie ma się co oszukiwać, ma pewne metody, ma pewne ścieżki. O co mi chodzi? Spróbuj się przyjrzeć, na przykład jeżeli masz jakiś grzech, masz jakąś słabość, która cię ciągle dotyka, spróbuj się przyjrzeć, w jakich okolicznościach zawsze ten grzech się zdarza. W jakim jesteś stanie emocjonalnym. Co się wydarzyło, nie wiem, pół godziny przed tym grzechem, albo co się akurat działo w twoim życiu, kiedy się to coś trudnego pojawia. Otóż,
Zło, które do nas przychodzi, zawsze ma pewien określony charakter, ma określony sposób docierania do nas. I można się nauczyć po paru prostych, że tak powiem, przesłankach takiego ostrzeżenia w głowie, o kurde, idzie. Dlatego, że my bardzo często, dopiero jak już po prostu pogrzeszymy albo coś się totalnie rozwali, to mówimy, no nie, no po prostu to mnie tak zaskoczyło i w ogóle nie byłem w stanie się obronić, nie wiedziałem w ogóle, co mam robić, to zło mnie zawsze tak weźmie, że po prostu przyjdzie i mnie weźmie. Uwaga, to nieprawda. Zawsze są wcześniej sygnały ostrzegawcze. Zawsze wcześniej, że tak powiem, zło stuka w odpowiedni sposób. I nawet nie znając tego, jeszcze, że tak powiem, nie wiedząc, że ono idzie, to można rozpoznać te oznaki. To są naprawdę proste rzeczy. Są tacy ludzie, którzy na przykład w jakiś grzech zawsze wchodzą wtedy, kiedy się lenią. Znaczy w taki sposób, że jak na przykład tak działa nieczystość. Bardzo prosty przykład. Nic nie ma do roboty, człowiek nie zajmuje się niczym konkretnym i zazwyczaj właśnie w tą przestrzeń lenistwa wpakuje się zły. I my oczywiście, że tak powiem, próbujemy z nim zazwyczaj walczyć dopiero kiedy on się już pojawi. A może by tak zacząć, jak on pierwsze stuknięcia zrobi. Czyli w tym momencie, kiedy sobie siedzisz, masz się uczyć i oczywiście nic ci się nie chce. I mówisz, a to tak sobie posiedzę i nie wiem, polumpię się w internet. To są właśnie już stuknięcia twojego demona, który nadchodzi, który już daje znać, to jestem ja, bo ja zawsze działam w takich okolicznościach. Spróbuj dzisiaj być taką mądrą telegrafistką, która potrafi, że tak powiem, rozpoznać wroga, jeszcze takiego, którego nie ma, którego ona jeszcze nie poznała, który jeszcze nie przyszedł, którego zna tylko na odległość. Spróbuj pomyśleć, jakie są twoje symptomy zła, w jakich okolicznościach to zło się pojawia. Możesz być naprawdę jakimś bardzo mądrym, kto uniknie wielu złych sytuacji, dlatego, że będziesz wiedział, o, nadchodzi, znam go, nadchodzi, bo on zawsze w taki sposób stuka. Bardzo by nam się to przydało, bo myślę, że można by w ten sposób uniknąć trochę złych rzeczy. Cytat bardzo prosty na dzisiaj, to oczywiście z listu świętego Piotra. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo pożreć. To krąży jest bardzo ważne. On najpierw krąży, czyli najpierw daje pewne sygnały, a dopiero potem skoczy. I mówi Piotr, czuwajcie, w sensie wypatrujcie jego sposobu przychodzenia, bo on krąży. Możecie uniknąć, dlatego że zanim zaatakuje, on będzie trochę krążył. Chodźcie dzisiaj z tym tekstem, unikajcie, myślcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz, jak lew ryczący, krąży wokół was, szukając kogo pożreć. Będzie? Spoko. Dobre, nie? No, Fajna ciekawostka, nie? fajna. A powiedziałeś polska enigma, No. bo No tak, no ja wiem, Niemiecka. skrót myślowy, no ale wiadomo, że Polacy ją Spoko. rozszyfrowali, nie? O to Nie? nie chodziło. Nie ma Nie, problemu. nie, myślę, że nie.